Kiedy czytamy komentarze pod naszymi materiałami, to dochodzimy do wniosku, że my Polacy skrajne opinie i podziały mamy wpisane w nasze kulturowe DNA. 500 zł renty za 35 lat pracy. Bo kiedy podoba nam się BMW, to nie. Audi jest lepsze, ale kiedy nie podoba nam się BMW, to opłaca nas Audi. Za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. I tak dalej, i tak dalej. Dobrym przykładem tego, że nikt nie potrafi nas bardziej podzielić niż my sami, jest też taki test, który przeprowadziliśmy kilka miesięcy temu, Kia K4, która zastąpiła Ceeda. Tam albo bardzo Wam się ten samochód podobał, albo wręcz przeciwnie. A zostawiliście pod tym testem prawie 500 komentarzy. Więc bardzo ciekaw jestem, jak będzie dzisiaj, bo wjeżdża auto, które powinno się sprzedawać nawet lepiej niż K4, bo jest K4, ale w wersji kombi. I tym razem to nie jest złota Kia K4, tym razem nie jest to najbogatsza wersja GT Line, tylko nieco skromniejsza wersja Business Line i inny kolor. Auto jest tak świeżutkie, jest taką nową... A czemu zdjęty ten pokrowiec? Ja celowo go zostawiłem. Ja jeżdżę 3 dni się pocę w tej folii, żeby pokazać, że mamy brand new car, 50 km przebiegu, a ten zdjął pokrowiec. No. Niemniej jak wy byście chcieli pojeździć Kiją K4 jeszcze z folią na fotelu, to możecie to zrobić, bo wyobraźcie sobie, że choć auto debiutowało dopiero co, to już są pierwsze sztuki u nas na platformie findcar.pl. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. I co ciekawe, już te samochody są przecenione, możecie u nas mieć je taniej o 10 tysięcy złotych. Znaczy nie u nas, tylko u dealerów, których oferty agregujemy. Jest ich na findcar.pl ponad 23 tysiące, a w zasadzie już prawie 25 tysięcy w tym momencie być może. I są tam również takie Kia K4, oczywiście wszystkie inne marki, wszystkie modele, samochody nowe, używane tylko od autoryzowanych dealerów. I dychę możecie oszczędzić kupując takie auto od ręki za pośrednictwem findcar.pl. Cóż, jedno jest pewne. W tym kolorze i w wersji Business Line nie wygląda już tak dobrze jak w GT Line. A to dlatego, że GT Line ma nieco inne zderzaki z przodu i z tyłu. GT Line ma czarne, lakierowane, błyszczące lusterka. GT Line te wszystkie plastikowe elementy też ma lakierowane w czarnym połysku i dodatkowo ma większą 18, A się pomylisz, to popiół zostaje po tobie. calową felgę, a tutaj mamy tylko 17, więc patrzycie i mówicie, takie kurczę, troszkę te kółka jak od wózka sklepowego, mogłaby być ta felga większa, całe koło mogłoby lepiej trochę wypełniać to nadkole. Kolor w tym wypadku to Azure Blue, choć ja bym powiedział, że to jest taki bardziej Deep Blue Ocean, bo azur kojarzy nam się z lazurowym wybrzeżem, a tutaj ten niebieski kojarzy nam się z głębią oceanu i gdybym ja miał wybierać, to zdecydowanie celowałbym w złoty, albo jest taki czerwonawy, albo jest taki srebrny, ponieważ w tych kolorach trochę jaśniejszych, trochę bardziej jaskrawych mamy ładniej zaakcentowane takie rzeczy, jak choćby te specyficzne reflektory ze Star Map. One wtedy ładniej wyglądają. Tutaj no tak gdzieś giną detale tego samochodu, tak bym powiedział, w tym ciemniejszym kolorze niebieskim, ale nadal mamy nawiązania do innych Kii, takie choćby nawiązania jak ten Tiger Nose, tak to nazywa sobie Kia i tutaj mamy, widzicie, tutaj ta część idzie nam w górę, tutaj nam schodzi do dołu, tutaj tak jakby zwęża nam się ta mała atrapka i to ma udawać nos tygrysa. Tak, ja wiem, oni generalnie w ogóle Kia teraz to filozofia projektowania to jest przeciwieństwa, które się przyciągają. Tutaj mamy Tiger Nose, tutaj mamy Star Map i tak na każdy detal mają swoją nazwę, swoją nomenklaturę. Dobra, teraz pierdolę jak wywiad udzielam. No dobrze, ale porzućmy stylistykę i przejdźmy do wymiarów, ponieważ wersja kombi jest o 25,5 cm dłuższa od hatchbacka. To oznacza, że ma prawie 470 cm bez 5 cm i oczywiście ta długość to jest głównie ta część nadwozia, bo od tej linii słupka, a tam z przodu jest wszystko tak jak w hatchbacku, trochę inne są tutaj drzwi, no i cała ta tylna część nadwozia.
Łącznie te 470 cm bez 5 mm oznacza, że mamy auto tylko 3 mm krótsze od Skody Octavii. Jednocześnie K4 Kombi jest tylko 8 cm krótsza od, uwaga, Volkswagena Passata B8, czyli tego poprzedniej generacji. Tylko 8 cm. Jak spojrzymy sobie na szerokość, to mamy najszersze auto w tym segmencie, bo na przykład jest aż o 8 cm szersze od Toyoty Corolli. Gdy zerkniemy sobie na rozstaw osi, to jest on o 3,5 cm dłuższy niż w Octavii. Więc summa summarum, możemy powiedzieć o K4 Kombi, że już wyszła trochę poza segment samochodów kompaktowych i już zahacza o segment samochodów segmentu D, czyli klasy średniej. Czyli jest tak naprawdę autem w subsegmencie. Jest czymś pomiędzy segmentem C i segmentem D, przynajmniej jeżeli chodzi o wymiary. Wybór jednostek napędowych dokładnie taki sam jak w hatchbacku, czyli startujemy od 1.0, tylko trzycylindrowego, tylko 115-konnego. On pożeniony jest z manualną skrzynią biegów. Oprócz tego możemy sobie wybrać silnik 1.6 TGDI w dwóch odmianach mocy. Albo 150 koni mechanicznych, albo 180 koni mechanicznych. Oba one są już pożenione ze skrzynią dwusprzęgłową, 7-biegową 7DCT. 265 Nm, żadnego mild hybrid, bo Kia sobie wyliczyła, że jeżeli ona ma tutaj dołożyć system mild hybrid, jeżeli ma włożyć mały silniczek elektryczny, jeżeli ma włożyć mały akumulatorek, co i podniesie masę i podniesie przede wszystkim cenę samochodu, i obniży jej CO2, nie wiem, o 3, 4, 5 gramów, to już powiedziała, dobra, lepiej zapłacić tę karę i tę karę wliczyć w cenę auta, niż wliczać w tę cenę auta ten silniczek elektryczny, ten akumulator i jeszcze wliczyć do tej ceny irytację klientów, którą czasami te mild hybrydy powodują. Na innych rynkach, owszem, jest tutaj mild hybrid, ale jeżeli chodzi o rynek polski, to stwierdzono, że nie, dajemy 3 motory, a w zasadzie 2 motory, i okej, niech one będą po prostu wolnossące, bez żadnego elementu elektryfikacyjnego. Natomiast będzie też taka Kia K4 Kombi, zresztą hatchback również, która będzie miała akumulator, ale ciut większy, silnik elektryczny, ale mocniejszy, bo będzie klasyczną hybrydą. Na razie parametrów żadnych jej nie znamy, ale debiutowała ostatnio taka Kia, która nazywa się Seltos w Europie i tam już powiedziano, że moc tych silników, zależnie od tego, czy będziemy mieli napęd na przednią oś czy na 4, to będzie od 170 kilku do 190 paru koni mechanicznych. A to mogłoby oznaczać, że dokładnie podobny napęd trafi tutaj do K4. I możliwe, niewykluczone, że również K4 dostałaby wówczas system eAWD, czyli mielibyśmy taką wersję, gdzie tutaj za napęd przodu odpowiada układ hybrydowy, a za napęd tyłu mały silniczek elektryczny. Oczywiście takie rozwiązanie jak eAWD miałoby swoje wady. Nie ma tam takiego napędu na 4 koła klasycznego, tylko za napęd tylnej osi odpowiada wyłącznie silnik elektryczny. Ale są też pewne zalety. Nie ma na przykład wału napędowego i jednocześnie przy takim rozwiązaniu nie pomniejsza nam się bagażnik. W przypadku wersji spalinowej, czyli naszej, ma on 604 litry pojemności. To znacząco więcej niż w hatchbacku, ale trzeba też jasno podkreślić, że ta pojemność jest liczona z tym wszystkim, co mamy pod spodem, czyli ze wszystkimi tymi kuwetami na pierdoły. Zobaczcie, jedna kuweta, tutaj druga kuweta i tam też widzę jest uchwyt, jeszcze jest jedna kuweta, w którą coś możecie wrzucić. No i niestety ma to oczywiście swoje zalety, takie jak możecie tutaj sobie wrzucić zakupy z warzywniaka i przewozić, ewentualnie jakieś graty. Kosmetyki do pielęgnacji samochodu, jeżeli jesteście pedantem, szczotę do odśnieżania zimą, jest miejsce na skrobaczkę, na płyn do szyb, na zapasową bańkę oleju itd., ale z drugiej strony nie możecie tego wymontować po to, żeby pogłębić bagażnik i przewieźć walizki. Więc pozostaje Wam do dyspozycji tutaj ta przestrzeń do zagospodarowania w momencie, kiedy jedziecie na dłuższy urlop. No mówię, chyba że tutaj stara kosmetyki wrzuci sobie, tutaj dzieci, nie wiem, no hulajnoga może tutaj wejdzie, nie wiem. Plus taki, że jest tutaj miejsce na roletkę, potem jak ją zdemontujemy, to Wam pokażę, bardzo łatwo się ją wsadza. Nawet zobaczcie, tutaj z boku jest kolejna kuwetka, matko przenajświętszo.
ile oni tego tutaj zrobili. Ale bagażnik jest za to bardzo foremny. Zobaczcie, tu jest płaska ta ściana, tu jest subwoofer od systemu Harman Kardon, który w Business Line jest seryjny. Są jakieś tam uchwyty nawet, do których można siateczkę sobie przymocować, ale nie ma na przykład żadnych szyn. Tutaj jeszcze są też uchwyty, do których można sobie siateczkę przymocować. Natomiast co ciekawe, tutaj mamy uchwyty na siateczkę, zobaczcie z tej strony, ale tam z tyłu ich nie ma, bo te uchwyty na siateczkę to są takie uchwyty na siateczkę, gdzie mocuje się ją tutaj i mocuje się ją tutaj, żeby nam się większe przedmioty, kiedy zapakujemy auto po dach, nie dostały do kabiny pasażerskiej. Gniazdo 12V, można podłączyć urządzenia o mocy do 180 W. Tu jeden haczyk, tu drugi haczyk, jedna lampeczka z tej strony, ale już oświetlenie LED. Bardzo fajnie otwiera się klapa bagażnika, ponieważ otwiera się po pierwsze wysoko, a po drugie, przez to, że ten tył jest tutaj dosyć mocno ścięty, to zobaczcie, mamy jej brzeg w zasadzie równo tutaj z zderzakiem, co oznacza, że nie będziemy łatwo mogli zapakować rzeczy, szczególnie, że próg załadunkowy sam w sobie jest bardzo nisko. On jest niemal zlicowany tutaj z podłogą i jest w zasadzie na wysokości mojego kolana, więc naprawdę za to spory plus. Ale już walizki w ten sposób pod roletkę nam nie wejdą takie duże, więc i tak jak powiedzieliśmy, podłoga nie jest regulowana, więc trzeba niestety w ten sposób je pakować. I jak na kombiaka, który ma 604 litry pojemności, no to nie wygląda to spektakularnie. Jeżeli chcemy przewieźć więcej, pojedziemy na dłuższe wakacje, no to pozostaje nam upychanie tam ciuchów luzem, ewentualnie nie ciuchów, tylko jakichś innych rzeczy, albo po prostu zdemontowanie roletki, co na szczęście robi się jednym ruchem. Plus za to, że można rzeczywiście ją sobie umocować w tym miejscu, zobaczcie, i to bardzo szybko, bardzo sprawnie. No i teraz dopiero możemy faktycznie zapakować do tego bagażnika więcej. 2, 3. Jest lepiej, znacznie lepiej. Tu jeszcze mamy tę wnękę, tu jeszcze zobaczcie, przy 3 walizkach pozostaje nam trochę miejsca na jakieś drobniejsze rzeczy. Tu nawet jeszcze jakieś plecaki wejdą. Jednocześnie kierowca nadal ma widoczność do tyłu, ponieważ nie dochodzą te walizki tutaj nam do linii dachu i powinno nam się zamknąć bez najmniejszego problemu. No szkoda, naprawdę szkoda, że nie zrobiono tego w taki sposób, że tę podłogę można wymontować i pogłębić ten bagażnik, bo wtedy pod roletę weszłyby nam spokojnie te 3 walizki. To jest raz. Oraz! Nie mamy też niestety oparcia tylnej kanapy dzielonego w proporcjach 40-20-40, tylko jak widzicie tutaj ta część się składa, to jest 60 i tu jest 40. Jeżeli dłuższe przedmioty chcemy przewieźć, to mamy taki skromny otworek na karnisz. Trudno tu będzie nawet jedną parę nart przez niego przełożyć, o 2 nie wspominając. No może jak się dobrze postaramy, jak go wyżynarką trochę powiększymy, to 2 pary nart nam wejdą. Więc pod tym względem mogłoby być lepiej. Niemniej i tak spokojnie zapakujecie się na dłuższe wakacje w momencie, kiedy ta roleta będzie zdemontowana. Elektrycznie zamykana klapa bagażnika jest seryjna od wersji L. Podobnie jak relingi, takie jak tutaj widzicie. Podstawowa wersja to jest M, potem jest L, potem do L można dokupić sobie pakiet Business Line, który my tutaj mamy i za chwilę pokażemy, co on wnosi do samochodu. A topowa to jest oczywiście GT Line, ona trochę lepiej wygląda z zewnątrz i jest jeszcze lepiej wyposażona. Tak. Siedzę wygodnie, bardzo fajną mają regulację zagłówki. Nieźle wyglądają, super podpierają głowę. Oczywiście można sobie je podnieść, ale też zobaczcie, można je na sprytnym mechanizmie sobie odsunąć od głowy na przykład, albo przyciągnąć i wtedy ten zagłówek się blokuje. Jak chcemy go odblokować, przesunąć do tyłu, to mocniej przyciągamy i jedzie wtedy do tyłu. Bardzo sprytne, fajne rozwiązanie. Tutaj miejsca, nawet jak zamknę drzwi, no wystarczająco, naprawdę wystarczająco, choć siedzę ciutkę za wysoko. I w wersji tej bez szklanego dachu nie jest to problemem, bo nadal mam trochę przestrzeni nad głową. Ale w salonie ostatnio wsiadłem do Kii K4 w wersji kombi, która miała szklany dach i powiem Wam, że
zaoszczędźcie sobie na tym wydatku, bo bardzo obniża linię dachu do tego stopnia, że ja tam już po prostu nie mam miejsca nad głową. Już zahaczam tutaj o ten rand, o tę podsufitkę tutaj w tym miejscu. Więc jeżeli jesteście wysocy, macie 1,90 m, 1,95 m, to musicie zrezygnować ze szklanego dachu na korzyść komfortu takiego przestrzennego. Jak na samochód kompaktowy, bo mówimy tutaj ciągle o segmencie C, chociaż no powiedzmy, tak jak mówiliśmy, przełomie segmentu C i D, to jest tutaj wystarczająco dużo miejsca. Wiadomo, że to nie jest samochód dla 4 dwumetrowców na długie podróże liczące 1000 km, ale miejsce na stopy mam, miejsce na kolana, jak cię mogę, miejsce nad głową, no tak na milimetry, można powiedzieć. Ale znowu, jak ktoś tutaj ma powiedzmy 1,75 m, 1,80 m, to będzie mu najzwyczajniej w świecie bardzo wygodnie. Fajnie wyprofilowane plecy tych foteli, ponieważ mają tutaj taki wieszak, na przykład na kurtkę, na marynarkę, na cokolwiek. Z drugiej strony siateczka jest tylko w fotelu pasażera, nie ma tej siateczki w fotelu kierowcy. Podwójne gniazdo USB-C. Jest do ładowania? Super. Są nawiewy? Super. Jest podłokietnik? Super. I jest wysoko umieszczony, jest szeroki. Ma tutaj 2 otwory na kubki całkiem estetyczne. Jest wygodnie. No niestety nieszczęsny ten wspomniany skromniutki rękaw na narty. Skóra wegańska, ale bardzo przyjemnej jakości, perforowana, dobrze opisane i dobrze dosyć widoczne isofiksy, które tutaj delikatnie wystają. Tutaj boczek nawet jest obity ładnie tą sztuczną skórą. Przestrzeni jest sporo, wał napędowy, nie ma tam wału napędowego oczywiście, ale ten tunel środkowy, który tutaj jest dosyć niski i nie jest zbyt szeroki. Na upartego jedna osoba tutaj w tym miejscu sobie może jechać. Natomiast no niestety już na drzwiach widzimy oszczędności, bo wszystko to jest plastikowe. Nawet to pod szybie w tym miejscu jest niewielka bardzo kieszeń w tych drzwiach, ale butelka nawet 1,5 litrowa tutaj pod kątem nam wejdzie. Na szczęście podłokietnik jest miękki i tutaj to miejsce, w którym trzymamy łokieć i jednocześnie uderza nam w boczek, też jest miękkie. Panel wygląda przyzwoicie. I to jest plus. Przy teście hatchbacka zwracaliście uwagę na to, że Business Line i GT Line są lepiej wyposażone, bo jak poszliście do salonu i zobaczyliście M-kę, to potrafią się prawe drzwi różnić od lewych, co jest absurdalne, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast tutaj w Business Line jest naprawdę przyzwoicie, ponieważ to już jest miękkie, to jest tutaj miękkie, to jest nawet z miękkiego materiału. Kieszeń w drzwiach tutaj jest już nieco większa, też jest miejsce na dużą 1,5-litrową butelkę wody. Skromniutki jest tutaj ten podłokietnik, ale są jakieś wstaweczki, tu jednocześnie LED świeci nocą. No i wersja Business Line, do której trzeba dopłacić 10 000 złotych, ma już na przykład nawet wentylację przednich foteli. Ma elektrykę przedniego fotela, i z pamięcią ma tę elektrykę, bo w LC też jest elektryka, ale bez pamięci fotela, a tutaj możemy sobie jedną z 2 pozycji zapisać. W Business Line mamy też sporo więcej rzeczy, ale to już pokażę Wam z innej perspektywy. No i wersja kombi ma ten sam mankament co hatchback, czyli klamkę umieszczoną w słupku C. Owszem, poprawia to linię całego nadwozia, natomiast niestety jest mało praktyczne i to z 2 względów. Po pierwsze, gorzej się ją obsługuje, lewą rękę musicie tak wyciągnąć, żeby otworzyć te drzwi, ale jeszcze gorzej, że tutaj zobaczcie, jak wygląda ten wąs. On jest taki ostry, więc może się zdarzyć, że dzieciak na przykład stoi tutaj, otwieracie drzwi i szczęka do naprawy, wizyta u dentysty, u stomatologa. No oczywiście może troszkę przesadzam, niemniej no nie jest to szczęśliwe i dobre rozwiązanie, szczególnie, że mniejszym dzieciakom, takim pyrtkom, będzie trudno do tej klamki dosięgnąć i trudno będzie otworzyć im te drzwi. Na szczęście same drzwi, zobaczcie jak leciutko się zamykają. W ogóle nie trzeba nimi trzaskać, bo się domykają bardzo, bardzo ładnie. I są leciutkie i przyjemnie pracują i nawet jak trzaśniemy, to zamknięcie jest takie miękkie, bardzo przyjemne, żadna blacha tutaj nie pracuje. W
W pakiecie Business Line, poza elektrycznym fotelem z pamięcią, poza podgrzewanymi fotelami i wentylowanymi, poza ogrzewaną kierownicą, mamy też na przykład wyświetlacz head-up. Mamy również kamery 360 stopni, więc możemy sobie tutaj cały samochód nawet obracać, jak stoi nam na podjeździe i go sobie oglądać z każdej strony. Mamy kilka systemów dodatkowych wsparcia, mamy wegańską skórę na fotelach i sporo innych dodatków, które mają nam ułatwiać jazdę. Jest też oczywiście ładowarka indukcyjna, jest też w Business Line oświetlenie ambiente i jest też już seryjny w Business Line system Harman Kardon. Jak sobie weźmiemy pod uwagę, że za to wszystko mamy dopłacić 10 tysięcy złotych do wersji L, to naprawdę wychodzi bardzo uczciwa cena. Czego nie ma względem GT Line? Nie ma na przykład cyfrowego kluczyka i to akurat szkoda, bo to jest taka rzecz, która ułatwia Wam życie codzienne z samochodem. Nie musicie nosić ze sobą kluczyka, wystarczy Wam telefon, żeby otworzyć i uruchomić auto i nie trzeba go nawet wyjmować z kieszeni. To, czego jeszcze nie ma Business Line względem GT Line, to podgrzewana tylna kanapa. I jeszcze jest jedna rzecz, już mniej istotna moim zdaniem, niemniej czasami może się przydać, nie ma tutaj łopatek przy kierownicy, a w GT Line są. GT Line ma też nieco inną kierownicę, bo trójramienną, tutaj mamy 2 ramiona. To, co mi się podoba, to to, że jednak pozostawiono tutaj wiele fizycznych przycisków ułatwiających obsługę samochodu. Nie skumulowano wszystkiego w tych ekranach, tylko mamy naprawdę fizyczne, fajnie pracujące i pokrętła tutaj na kierownicy. Zegary mają możliwość konfiguracji, ale w zasadzie tylko w 2 trybach. Pierwszy to są takie okrągłe, klasyczne, drugi to są takie bardziej nowoczesne, kwadratowe, bardziej takie cyfrowe. Ale bardzo fajnie wygląda tutaj możliwość konfiguracji tego komputera pokładowego po środku. On ma sporo funkcji i rzeczywiście można się tutaj przez to przyjemnie przeklikiwać. Ten jeden tutaj duży ekran składa się tak naprawdę z 3 niezależnych monitorów. Jeden to są te wspomniane klasyczne, te cyfrowe zegary. Drugi to jest panel klimatyzacji tutaj, który niestety jest częściowo zasłonięty przez wieniec kierownicy, więc nie widać wszystkiego na nim. No więc stworzono tutaj strzałeczkę. Jak nacisnę strzałeczkę, to wtedy klimatyzacja mi się wyświetla na ekranie multimedialnym. No zajebiste rozwiązanie. Pierdyknijmy tutaj taki mały ekran, ale ponieważ on będzie niewidoczny, to zróbmy na nim strzałeczkę, żeby przenosił obraz na ten większy ekran. No naprawdę mogli to sobie darować, szczególnie, że tutaj jest jeszcze miejsce na dodatkowe przyciski do klimatyzacji. Na szczęście, jeżeli chodzi o temperaturę, na szczęście, jeżeli chodzi o prędkość wentylatorów, to można to sobie sterować klasycznymi przyciskami. Klasyczne przyciski są częściowo też do multimediów, czyli możemy sobie wybrać poszczególne funkcje, a same multimedia działają bardzo szybko. Nie są może spektakularne, jeżeli chodzi o wygląd, ale przynajmniej ten interfejs działa naprawdę bardzo szybko. Co więcej, można sobie tutaj przenosić dowolnie widgety, które mamy. Można tu sobie stworzyć swoje własne skróty, żeby mieć dostęp do najczęściej używanych funkcji, takiej od palca, można powiedzieć. Oprócz ładowarki indukcyjnej są 2 porty USB-C. Co ciekawe, ten lewy port może pełnić funkcję tylko ładowarki, ale może też pełnić funkcję łączącą nam telefon z systemem multimedialnym, czyli wówczas mamy Apple CarPlay albo Android Auto, ale oba te systemy są obsługiwane również bezprzewodowo, więc teraz jestem podłączony, a telefon leży sobie na ładowarce indukcyjnej. Sama ładowarka indukcyjna w fajnym miejscu, wygumowana, więc telefon się nie przemieszcza. Jeszcze dodatkowo ma takie ograniczniki po prawej i lewej stronie. Tutaj mamy auto hold, tu mamy system start-stop, jego wyłączanie, tutaj kamerka, tutaj parking, przyciski fizyczne do obsługi wentylacji, podgrzewania i ogrzewania kierownicy, więc naprawdę jest tutaj fajne, intuicyjne połączenie takiej analogowej obsługi, tymi klawiszami i pokrętłami, z obsługą dotykową. Wady? Zobaczcie, jak daleko mam do tego ekranu. Ja mam łapy jak szympans, a jeszcze przydałby się w ręku tego szympansa banan, żebym ja tam mógł sobie coś naciskać. Szkoda, że nie zrobiono tego takiego zaokrąglonego delikatnie w kierunku kierowcy, żebyśmy bliżej mieli przede wszystkim do tego ekranu multimedialnego. Druga rzecz to ta wajcha zmiany biegów. No nie przystoi do nowoczesnego samochodu. Moglibyśmy mieć tutaj pokrętło albo nawet tutaj dodatkową dźwignię przy kierownicy i wtedy tutaj mielibyśmy dodatkową przestrzeń. Pozycja za kierownicą, tak jak powiedziałem, siedząc na fotelu pasażera, mogłaby być ciutkę
niższa, mógłbym siedzieć nieco niżej. Tak samo nieco dłuższe mogłoby być samo siedzisko o kilka centymetrów, a najlepiej jakby miało regulowany taką część pod uda. Na szczęście sam fotel tutaj, jeżeli chodzi o podparcie pleców, jest dobry, fajnie się reguluje ten zagłówek, co już powiedzieliśmy. Kierownica też mogłaby mieć ciut większy zakres regulacji, szczególnie tej wzdłużnej, bo jeżeli chodzi o wysokość, to jest bardzo w porządku. Generalnie pozycja za kierownicą jest w porządku, ale w detalach można byłoby to jeszcze dopracować. Podobnie jak podłokietnik, który nie ma żadnej regulacji, ani wzdłużnej, ani na wysokość, i jak na tę klasę samochodu jest dosyć skromny. Trudno mi jest, zobaczcie, trzymać kierownicę, jednocześnie mieć podparty łokieć w tym miejscu. Muszę dopiero tutaj złapać tę kierownicę i wtedy dopiero mam też miejsce na łokieć. Więc no tutaj też można byłoby to dopracować. Za to sam podłokietnik ma trochę miejsca w środku. Jego dno jest wyłożone przyjemną wykładziną. Tutaj mamy dwa uchwyty na kubki, a jak kubków nie wieziemy, to możemy sobie je złożyć i tutaj powstaje nam dodatkowa przestrzeń na jakieś pierdoły, co prawda nieregularna, ale coś tam trzymać można. Jak chcemy kubeczki wsadzić, to wystarczy nacisnąć te dwa przyciski i już wysuwają nam się specjalne ograniczniki na te kubeczki. Schowek przed pasażerem jest plastikowy, ale jest. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania tego wszystkiego, to powiem Wam, że rzadko kiedy już dzisiaj w tym segmencie spotyka się tak solidnie zmontowane wnętrza. To wszystko sprawia wrażenie naprawdę doskonale ze sobą poskręcanego i same materiały też są przyjemnej jakości. Pisaliście w komentarzach, że pod hatchbackiem, tym złotym, że no niektóre materiały macie wrażenie, że w Seedzie były lepsze. Ale tutaj postawiono przede wszystkim na materiały z recyklingu i one są fajne moim zdaniem, bo cała deska rozdzielcza została wyłożona miękkim materiałem. Ta wstaweczka tutaj z taką charakterystyczną fakturą jest bardzo ładna. Jeżeli mamy jakieś wstaweczki lakierowane, to nie jest to czarne piano, na którym widać każdy kurz i widać każdą ryskę, tylko ono jest takie szare. Zobaczcie, nawet tutaj wokół konsoli środkowej i mnie akurat to się bardzo podoba. Owszem, tu na przykład jest już plastik, ale on też jest dosyć wysokiej jakości. Więc nie, ja nie uważam, żeby to było gorzej niż w Seedzie, po prostu te materiały są inne, już idą w stronę większej ekologii, ale są moim zdaniem bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze zmontowane. Zobaczcie, konsola środkowa ani drgnie, więc tak, widzę tutaj pewne wady w tym samochodzie. Przede wszystkim jedną z nich jest właśnie zakres regulacji wszystkiego mógłby być nieco większy, czy takie elementy jak ta dźwignia zmiany biegów, natomiast generalnie jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o solidność montażu, to jest tutaj moim zdaniem bardzo dobrze na tle konkurentów. Wracając jeszcze na chwilę do możliwości załadunkowych, no to mamy te wspomniane 604 litry bagażnika, ale mamy też całkiem przyzwoitą ładowność, bo 515 kg. I kombiak też nie jest jakoś spektakularnie ciężki, bo nie waży nawet 1,5 tony. Jest tylko 40 kg cięższy niż hatchback. I wiecie, co to oznacza? Że ma lepsze osiągi niż hatchback. Naprawdę, nie mogłem w to uwierzyć, weryfikowałem to w kilku źródłach, ale przyspieszenie do setki w tym wypadku, tak wynika z danych technicznych, jest o 0,4 sekundy lepsze niż w przypadku mniejszego, lżejszego hatchbacka. Bo tam to 8,4 sekundy, a tutaj rzekomo 8 sekund. Więc jestem bardzo ciekaw, jak nam wyjdzie na pomiarach. Hatchback w czasie pomiarów zrobił setkę w, jeżeli dobrze pamiętam, 8,58, więc był dosłownie o 0,2 gorszy niż to, co mówią dane fabryczne, ale mieliśmy pełen zbiornik paliwa, jechaliśmy we dwóch z silnym. Auto było w najwyższej wersji wyposażenia GT Line. Skoro jesteśmy przy tym GT Line, to jest jeszcze jedna rzecz, w której jest lepszy od Business Line'a. Bo tak jak powiedzieliśmy, w GT Line mamy łopatki do zmiany przełożeń, mamy podgrzewalną tylną kanapę, mamy cyfrowy kluczyk, mamy też te wszystkie akcenty stylistyczne, mamy większe felgi i za to wszystko dopłacić trzeba około 10 000 złotych względem Business Line'a, ale w GT Line'ie mamy też mocniejsze hamulce. Tarcza hamulcowa jest trochę większa, w związku z czym
Droga hamowania jest prawie 2 metry krótsza. Tutaj nie jest źle oczywiście, bo to w okolicach 35,5 metra, ale tam to 33,5 metra, czy tam 33,6. Więc różnica jest niemal 2 metrów ze 100 na godzinę. Wydaje się, że to oczywiście nie jest dużo, 2 metry, no ale jak ktoś bezpieczeństwo przede wszystkim bierze pod uwagę kupując takie auta, to jednak może mieć to istotny wpływ. Zawieszenie zdecydowanie bardziej w kierunku takiego sportowego. No może nie zdecydowanie, ale czuć, że na takiej drodze nierównej, z łączeniami, z dziurami, z betonowymi płytami, on jest tak jędrny. O, to chyba jest właściwe słowo. Nie ma to oczywiście żadnego adaptacyjnego zawieszenia, tylko po prostu klasyczne amortyzatory, z tyłu wielowahacz, z przodu MacPherson, ale zestrojone zostało w kierunku takiego dobrego czucia tego, co dzieje się z samochodem. Świetna sztywność nadwozia, żadnych hałasów z wnętrza. Ja takie zestrojenie lubię. Fakt, że nie mamy tutaj układu mild hybrid, oznacza, że nie wyłącza nam się silnik spalinowy, gdy zdejmujemy nogę z pedału gazu. Skrzynia nie wchodzi w bieg jałowy, nie rozłącza się w momencie, kiedy zdejmujemy nogę z gazu. Więc wszystko się odbywa tak, jak powinno się odbywać w samochodzie, czyli zdejmuję nogę z gazu, hamuję silnikiem, dodaję gazu, skrzynia od razu przekazuje moment i moc na koła i ja od razu jadę. Ale też ta skrzynia mogłaby ciut szybciej zmieniać te przełożenia. Niby jest dwusprzęgłowa, ale czuć czasami taką pewną zwłokę w zmianie z tego przełożenia. Natomiast fajnie reaguje na mocniejsze dodanie gazu, bo dosyć szybko redukuje nam bieg. Czasami, naprawdę czasami, sporadycznie zdarzają jej się zawahania, generalnie działa bardzo sprawnie i bardzo płynnie. Kiedy chcę wkręcić na wyższe obroty i buta daje w podłogę głęboko, to kilka stopni sobie zrzuca to przełożenie i naprawdę czuć, że to auto odjeżdża. I powiem Wam, że nie wiem, może jakoś wywarł na mnie podświadomie wpływ te dane techniczne, które przytaczałem, ale mam wrażenie, że ten kombiak jest bardziej spontaniczny i bardziej dynamiczny niż ten hatchback, którym jeździliśmy. Oczywiście mamy tryby jazdy, Eco, Normal i Sport. Wówczas zmieniają nam się kolory na zegarku. Żeby sobie zmienić sposób wyświetlania, no to musimy się zagłębić tutaj troszkę w menu tego ekranu multimedialnego i wtedy troszkę zegary możemy sobie inaczej skonfigurować. Natomiast już nawet w trybie Eco auto sprawia naprawdę wrażenie dosyć zwinnego. 180 koni, jak na ten segment to przyzwoita moc. Masa, jak wspomnieliśmy, niewielka, bo niespełna 1,5 tony. Do tego 265 Nm i naprawdę to jedzie. Jak traktujemy to auto nie jako samochód do jazdy sportowej, tylko auto do sprawnego przemieszczania się, to naprawdę wystarczająca liczba i koni, i newtonometrów. I multimedia, te nowe, mają już możliwość oglądania sobie YouTube'a, oczywiście na postoju. Można też sobie instalować gry albo różnego rodzaju serwisy, choćby streamingowe, albo audio, albo wideo, jak Wam pasuje i co chcecie robić. Czy słuchać, czy oglądać. Tylko oczywiście najpierw trzeba się zalogować. Ja nie jestem zalogowany, bo jak odebraliśmy auto, to miało chyba z 50-60 km przebiegu, teraz ma 169. Jeszcze ta folijka była na fotelu, którą mi zdarli. O ile wspomniane zawieszenie i jego charakterystyka bardzo mi się podoba, to nie do końca podoba mi się tutaj cały układ kierowniczy. Bo jest taki nieco sztuczny. Nie o to chodzi, że samochód niepewnie się prowadzi. Ja owszem czuję, co się dzieje z przednimi kołami. Chodzi o to, że jest taki niemrawy, że jest elektroniczny. O, to chyba dobre słowo. W Seedzie był znacznie lepszy, był taki bezpośredni, dawał świetne czucie tego, co dzieje się z przednimi kołami. Zawsze powtarzałem, że Birman odwalił tam kawał dobrej roboty, bo rzeczywiście ten układ kierowniczy konstruował tam trochę w stylu BMW. Takiej radości z prowadzenia samochodu, skręcenia kierownicą. A tutaj w K4 już tego nie czuć. Gdzieś to zagubiono po drodze. On jest
taki troszkę ospały, jakby niby precyzyjnie wszystko reaguje na ruchy kierownicą, ale czuję też na nim taki sztuczny opór, szczególnie na powrocie kierownicy. Taki trochę właśnie jak w kierownicy do gamingu, jak siadamy i zaczynamy owszem jechać w jakieś Forza Horizon czy coś takiego, no ale jednak operujemy sztuczną kierownicą i taką sztuczność trochę czuć tutaj. Plus natomiast za to, że mamy tutaj na kierownicy taki przycisk z kierownicą umieszczoną pomiędzy pasami ruchu. I jak ja sobie to kliknę, to nie muszę mieć włączonego aktywnego tempomatu, a systemy idealnie utrzymują mnie w moim pasie ruchu. Nie muszę się zagłębiać nigdzie w żadne menu, żeby to wyłączyć. Więc to działa naprawdę super i bardzo lubię to rozwiązanie, szczególnie, że ono radzi sobie nie tylko, nie wiem, na ekspresówce, na autostradzie, czy na takiej drodze jak tutaj, gdzie mamy pasy po prawej i po lewej. Ono potrafi nawet w mieście, jak jadę, wysepkę ładnie ominąć i sobie sam samochód steruje układem kierowniczym. No i mogę to sobie wyłączyć też jednym kliknięciem, a jak przytrzymam, no to już w ogóle dezaktywuję nawet ten system, który będzie odbijał mnie od pasów ruchu, od linii, kiedy zacznę poza nie wyjeżdżać. I około 68 na betonowej nawierzchni. 65 dB na asfaltowej drodze przy 120 na godzinach w tej klasie samochodu to jest bardzo dobry wynik. Ale jak tylko zjechaliśmy na betonową nawierzchnię, pojawił się wynik 68 dB, a to jest kwestia jednak opon tutaj prawdopodobnie, że one hałasują na tym betonie. Natomiast 65 na asfalcie, jak się jedzie, to naprawdę nie słychać tutaj szumu wiatru, nie słychać tutaj kół, nie słychać tutaj silnika. Jak na ten segment naprawdę wyciszenie auta jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. To tylko segment C. No dobra, pogranicze segmentu C i segmentu D, ale de facto nawet samochody segmentu E czasami potrafią zrobić wyższy wynik tutaj w tym miejscu. Więc 65 dB naprawdę petarda. Zobaczymy jeszcze, jakie będzie spalanie, czy też będzie petardą. W hatchbacku nas nie zachwyciło i tutaj podejrzewam, że będzie podobnie. No jednak jest to silnik spalinowy, bez żadnej zelektryfikowanej jednostki, bez silnika elektrycznego, nic go tutaj nie wspomaga, no i te 180 koni po prostu piją paliwo. Dramatu nie było i dramatu nie ma. Jak się jeździ dynamiczniej, to owszem 9-10 litrów to będzie. Jak będę jechał spokojniej, to tutaj powinienem zamknąć się w tych 6,5-7 litrach przy 120 na godzinę. I tu jedna uwaga, bo przerobiłem to przed chwilą dosłownie, w sensie wczoraj czy przedwczoraj. Miałem 1 km zasięgu, jak zajechałem na stację benzynową. W danych technicznych jest wpisane, że K4 kombi ma zbiornik paliwa o pojemności 47 litrów. Wiecie, ile mnie litrów weszło pod korek? Tylko podkreślam, że pod korek. 50 z drobnym kawałeczkiem. Ponad 3 litry więcej niż podaje producent. A miałem 1 km już tylko zasięgu. Więc jeżeli chodzi o kije, to nie ryzykujcie. Jak macie tych 10, 20, 30 km zasięgu, to znaczy, że trzeba zatankować auto. Bo są takie samochody, w których pojawia Wam się na komputerze pokładowym 0 km zasięgu, ale jesteście pewni, że jeszcze w zbiorniku zostało 3, 4, 5 litrów. Tutaj podejrzewam, nie zostaje nic. Zużycie paliwa w tym momencie z naszego odcinka testowego to zaledwie 6 litrów. Jeżeli dobrze pamiętam, to w hatchbacku było ciut więcej, ale może to być związane z tym, że nam wieje dzisiaj i w tym momencie może wiać nam we plecy. Jak nam wieje we plecy, to troszkę nam to ułatwia zadanie. Bardziej obstawiałbym takie 6,5 do 7 litrów, jak jedziemy 140, to będzie to bardziej 8 litrów, ale spokojnie w tych 8 na co dzień można się zamknąć. A to oznacza, że przejedziemy jakieś około 550 km, może 600, jak się postaramy na jednym zbiorniku paliwa. No dobra, hałas hałasem, zużycie paliwa zużyciem paliwa. Ale jak czytam, że cięższy i większy samochód robi setkę o 0,4 sekundy szybciej niż hatchback, to budzi to moje pewne wątpliwości, czy na pewno wszystko dobrze policzono. I to samo tyczy się wersji tej słabszej 150-konnej. Tam również ta różnica jest na korzyść cięższego i większego kombiaka. To zobaczmy.
Ona jest naprawdę żwawa. Cyk. O kurna! Nie mogę Nie! No powiem wam jakiś szok. Wow! 7,88. Poniżej 8 sekund. Jak to jest możliwe? Przecież to jest 6,7 sekundy lepiej niż hatchback. I to, co powiedziałem wam, ten samochód naprawdę wydaje mi się żwawszy niż hatchback. Mimo, że naprawdę na papierze to jest dokładnie to samo. 180 koni, 180 koni. 265 N, 265 N. Może to naprawdę wiatr nam wieje tak mocno z tamtej strony, że o pół sekundy poprawił przyspieszenie. Musimy to zweryfikować. Teraz ciut gorzej, ale nadal bardzo dobry wynik. Nadal pół sekundy lepszy niż hatchback. Bo zobaczcie, 8,12. Naprawdę kombi jest szybsze od hatchbacka z tym samym motorem. 8 sekund. I naprawdę to auto sprawia wrażenie żwawszego. Mam pewne podejrzenia, z czego to wynika. Mam wrażenie, że tutaj sprawniej pracuje skrzynia biegów. Tak jakby miała lepsze oprogramowanie i szybciej zmieniała przełożenia. Pamiętam, że w przypadku hatchbacka narzekałem na to, że pomimo 2 sprzęgieł mogłoby szybciej wchodzić kolejny wyższy bieg. A tutaj tak jakby ona robi to sprawniej i może to jest efekt tego, tylko nakuta w takim razie byłoby dawać inne oprogramowanie, sprawniej działające w kombiaku niż w hatchbacku. No powiem wam zagwozdka i ciekawostka. No owszem, tamtą K4 testowaliśmy na zimówkach, to jest raz. 2, testowaliśmy, kiedy na zewnątrz było chłodniej. Tutaj mamy teraz w tym momencie 22 stopnie letniego laczka, to inaczej trochę klei. Tutaj prawie w ogóle nie buksowały na początku te koła, nie włączała się kontrola trakcji. Nie pamiętam już, jak było w tamtym wypadku, więc może to być efekt tego. I jakbyśmy dzisiaj wzięli hatchbacka do tego testu, to być może zrobiłby podobny wynik. Niemniej póki co pozostajemy przy takiej teorii, że kombi jest szybsze. No jestem mile zaskoczony Kiją K4 kombi. Może nie wygląda tak dobrze jak hatchback w GT Line, który naprawdę mógłby uchodzić za hot hatcha. Gdybyśmy mu tylko dołożyli z tyłu jeszcze końcóweczki układu wydechowego, albo podwójną centralną, albo pojedyncze, ale rozstrzelone po bokach 2, to naprawdę można by powiedzieć, że ten samochód ma 250 koni. K4 kombi już tak atrakcyjna stylistycznie nie jest. Oczywiście wolałem Prosida. Natomiast przez swoje wymiary jest bardzo przestronnym, rodzinnym autem. W niejednym SUV-ie tego segmentu będzie mniej miejsca niż w K4. Bagażnik owszem, mógłby mieć wyjmowaną tą podłogę bagażnika i pod spodem można byłoby go pogłębić, wyjmując te wszystkie kuwety, no ale z drugiej strony jest tam miejsce na graty i jak zdejmiecie roletę, to też okazuje się bardzo pojemny. Z tyłu wystarczająca ilość miejsca, przyzwoite materiały, bardzo dobre wyciszenie, super zawieszenie. Naprawdę detale mogą w tym samochodzie trochę irytować, no i oczywiście kwestią gustu pozostaje to, czy wam się podoba. Ale jeżeli mamy do wyłożenia na furę 150 000 złotych i to ma być fura z długą gwarancją, sprawdzona, z dobrym silnikiem spalinowym, dynamiczna, robiąca w 8 sekund setkę, dająca poczucie bezpieczeństwa, wyposażona w wentylację, w Harman Kardony, w head-upy i tak dalej, to uważam, że są to dobrze zainwestowane środki. To jest po prostu dopracowany samochód w segmencie, w którym już brakuje takich aut. Po prostu. Mamy Skodę Octavię, mamy Volkswagena Golfa, mamy Toyotę Corollę Touring Sport, czy jak tam ona się nazywa, ale na przykład Renault już całkowicie zrezygnowało z takich samochodów. Mamy oczywiście Peugeota 308, który jeszcze jest w kombiaku, ale w Citroenie już nie ma takiego samochodu. Jest jeszcze Opel Astra w kombiaku, ok. Niemniej lista tych samochodów, mam wrażenie, z roku na rok coraz bardziej się kurczy. Nie ma Focusa już na przykład w kombi. I ten samochód fajnie uzupełnia, bardzo fajnie uzupełnia te braki
I tak jak powiedziałem, poza jakimiś tam drobnymi niedoskonałościami, poza pewnymi detalami, jest po prostu dobrym, dopracowanym, rodzinnym, przestronnym wozem. Kombi z pogranicza segmentów C i D, czyli C. To on powinien być z pogranicza, ale on był kompaktem. A K4 to po prostu nowy segment.